nie jesteśmy pewni, gdzie mamy rezerwację w tym resorcie. Obsługa gdzieś poszła i musimy znaleźć swój pokój. Od 2018 roku razem podróżujemy pod żaglami przez świat. Krystal była domem Michała jeszcze na długo przed tym. W tym czasie przeżyliśmy wiele historii, które wciąż wspominamy. Oto jedna z nich. Mamy listopad 2025 roku. Kiedy to kilka tygodni spędziliśmy żeglując po Malediwach. Zaczęliśmy w atolu Adu, gdzie dzięki ludziom tam spotkanym poczuliśmy się jak w domu. Dzisiaj pokażemy Ci taką wersję Malediwów, o której nie przeczytasz w przewodnikach. Aloszka? Więc jesteśmy już na Malediwach, drugi tydzień leci i to dopiero jest nasze drugie miejsce. Dotarliśmy do ciekawego miejsca, bo w Adu jeszcze, jak tam rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach z Misbachem, czyli tym naszym głównym opiekunem, przyjacielem, to powiedział nam, że no wiecie, Malediwy są znane z resortów i to chyba tak naprawdę każdy z nas tak kojarzy Malediwy jako luksusowe resorty. I patrząc na nas, Misbach powiedział: mam resort taki dla was. Ale o stanięciu tutaj. Cudowna wysepka. Z drugiej strony od nawietrznej, bo teraz mamy wiatry z zachodu, druga bezludna wyspa nas osłania, więc spoko, ale trudnością tutaj trudność była taka, że za nami ta jasna woda, którą widzicie, tam już jest za płytko dla jachtu. Natomiast tu, gdzie Krysia ma rufę, zaczyna się po prostu taki spadek, taki stok na maksa. No i na całe szczęście wieje do brzegu, więc po prostu rzuciliśmy kotwicę, może dwie długości jachtu przed dziobem na 20 metrach. No i kotwica ciągnie pod górkę. No i drugą rzeczą, którą się trochę martwiłem, że będą głowy koralowców na dnie i się tutaj zaplączemy, ale tu kilkaset metrów w jedną i w drugą stronę jest cudowny piaseczek, korale są dopiero dalej, więc tu też mieliśmy przypłynąć na chwilę i Nie możemy wypłynąć, ale jak widzisz, wystroiliśmy się i ruszamy do resortu. ruszamy do resortu. Kiedy stoimy na kotwicy, to ponton jest naszą taksówką na brzeg. Zazwyczaj mamy silnik, ale tym razem go nie używaliśmy, żeby było nam po prostu lżej wyciągnąć ponton na plażę. W tym miejscu wyspy był silny prąd, więc tak było po prostu najbezpieczniej zostawić ponton. Założyłam buty, bo się tak trochę nie czuję niepewnie, żeby tutaj chodzić po prostu na boso albo w japonkach, bo wszędzie tak naprawdę są jakieś pozostałości. Tutaj coś. Takie porozrzucane randomowo, już abstrahując od tej ilości po prostu śmieci. Więc widać, że sobie ludzie też jakieś ogniska tu robili. O proszę, tutaj miskę mamy, jakby nam brakowało. Tutaj po prostu przypuszczam, że jakiś cement był przywieziony, albo może jeszcze jakiś dodatkowy piach w jakichś wielkich workach i widać, że to już po prostu wrasta w wyspę i staje się, zobaczcie tutaj. O, proszę bardzo, staje się częścią wyspy. Nie wiem, czy to nawet, bo to chyba było usypane, żeby był jakiś żwirek taki, zobacz, bo przecież Tak, ta palma To to jest, musi być, ona była zasadzona no. w jakiejś takiej ala sadzące. tak, tu chyba miał być jakiś deptak, bo przecież nigdy w życiu takie kamienie by tutaj nie pojawiły się same. Dobra, tam coś jest, ale to dawaj, ty idź pierwszy, bo ja się trochę stracham. Idź przodem. Niech wiedzą, że mamy pokojowe zamiary. To już chyba dalej nie idziemy, bo w ogóle ciekawe, co to, na czym my tutaj stoimy. Czy to miała być jakaś podłoga, ściany, jakieś chyba badziewne ściany, to chyba miała być taka ala izolacja. Ale dalej są już takie krzaki, że nie ma co. Nie wiemy, po prostu nie jesteśmy pewni, gdzie mamy rezerwację w tym resorcie. Obsługa gdzieś poszła i musimy znaleźć swój pokój. Zacznijmy od początku. Więc nie wiem jak ty, ale my tak naprawdę jak myśleliśmy o Malediwach, to myśleliśmy przede wszystkim o resortach, bo tak są zazwyczaj przedstawiane na zewnątrz, czyli nam, ludziom z zachodu. Piękne, luksusowe resorty, tak jakby tutaj nikt nie mieszkał. Ale jednak Malediwy są zamieszkiwane przez 500 000 ludzi i można je właśnie podzielić na
trzy rodzaje wysp. Pierwsze to są resorty, które mają w ogóle swoje zupełnie inne prawa. To tak jakby państwo w państwie. Dokładnie. Druga część to są po prostu wyspy zamieszkałe przez lokalną ludność, która jest w 100% tutaj muzułmańska. Bo jest wymóg, że jeżeli chcesz w ogóle być obywatelem Malediwów, to musisz być wyznawcą islamu. I jest to podobno zapisane w konstytucji. No i trzecie, po prostu bezludne wysepki, których jest tutaj mnóstwo. Tak, i gdyby to rozłożyć statystycznie, to resortów jest jakoś około 170. Wysepek tych zamieszkałych przez ludność tutejszą jest około chyba 120 jakoś, a reszta to są wszystko. A wysp w sumie jest ponad 1000, chyba 1200. To jeszcze musimy sprawdzić. No dobra, wygląda na to, że może tutaj da się przebić przez Tak, krzaki. tam jest dziura. Próbujemy wejść. W tej puli resortowej jest jeszcze ten mały odsetek resortów, które albo nie zostały nigdy dokończone w budowie, albo zostały porzucone, albo z jakichś powodów spalone i po prostu nie funkcjonują. I z tego, co powiedział nam Misbah, jest ich około 20-30 i historia jest zazwyczaj taka sama. Po prostu zabrakło środków. Budowa takiego resortu to jest ogromna kasa. Wyobraźcie sobie, że musicie wszystko na taką wyspę sprowadzić. Wszystko, łącznie czasem też z piaskiem, żeby w jakiś sposób uformować dodatkowo wyspę, żeby ją zaprojektować w sposób jak najbardziej przyjazny dla klientów. O, to tu raczej nie idziemy. Nie? No nie, zobacz. Ojo, grubo, tak. No, Misbah byśmy jak nam mówił o tym miejscu, to mówił tylko nie zróbcie sobie krzywdy. Byśmy mogli może bokiem przejść tutaj po tym betonie, ale tam straszne gwoździe Nie. sterczą. To jak już stracimy równowagę, to... Nie, to będzie. A ten budynek nie jest chyba warty ryzykowania. W każdym razie Żaden. wyjaśniła się tajemnica tych dziwnych korkowych śmieci, co tam byliśmy w poprzednim miejscu. To są po prostu Tam widać. taka badziewna izolacja z jakimś dyktą w środku. To są ściany tutaj. Aha. Okej. Zakładamy, że to był domek, bo miał być domek, bo tutaj byłby widok na plażę. A tu basen. Tu chyba byłby basen. Ale piękny basen. No piękny. No jakby wykarczować, wyobraźcie sobie, że wycinamy tutaj wszystkie drzewa, no to tutaj ktoś sobie siedzi sobie w basenie i ma widok na piękną plażę, no i piękną wodę, więc to miejscówka jest mistrz. Tak myślę, że tak jak było, jak ty mówisz. Te palmy nawet były wycięte, bo myślę, że te krzaki wyrosły. Tak, No to było wszystko że to wszystko wykarczowane. było wykarczowane, żeby było widać, tak. W ogóle tutaj albo ktoś to podpala regularnie, bo jest wszędzie popiół i czuć zapachy świeżego jakiegoś ognia. Ten resort jest totalnie rozwalony i tak naprawdę nie ma tutaj co ukraść, bo wszystko jest zniszczone, ale na innych resortach, które zostały porzucone jakby w wyższym stadium rozwoju i te rzeczy, które tam leżą, są w lepszym stanie, często są pracownicy, którzy na stałe mieszkają na wyspie i pilnują i zwykle to są ludzie z Bangladeszu, którzy są tutaj najniżej opłaconymi pracownikami. Bardzo jest ciekawa historia, jak w ogóle ta cała turystyka na Malediwach się zaczęła. Na początku lat 70. pewien Włoch zakolegował się z Malediwczykami z bardzo wysokich sfer. Oni pokazali mu wyspy i on powiedział, że to jest po prostu niemożliwe, żeby w takim miejscu nie było turystyki. I przekonał ich, żeby oni z kolei przekonali władze, żeby się zgodzili, żeby otworzyć się na turystykę. I tak w 1972 roku powstał tutaj pierwszy resort. To ponad 50 lat temu i od tamtej pory powstało na Malediwach
170 resortów. I pamiętajmy, że w latach 70., a tak naprawdę do początku XXI wieku, Malediwy cały czas były krajem pod dyktaturą, więc wszystko było trzymane w rękach władzy, więc te wielkie koncerny hotelowe dogadały się z władzą i miały monopol na turystykę. I kiedy w 2008 roku odbyły się pierwsze wybory demokratyczne i wygrał demokratyczny prezydent, zaczęły się zmiany. 2 lata później, w 2010 roku, otworzył się pierwszy guest house. Guest house, czyli to są po prostu domki u lokalnej społeczności na tych wyspach lokalnych. Bo w tym momencie można właśnie albo przyjechać do resortu, albo być na wyspach lokalnych u mieszkańców w ich guest house'ach. I guest house'y są oczywiście zarejestrowane w ŻON na jakichś oficjalnych listach, czy płacą podatki. I tak naprawdę wszystko możesz przeżyć tak samo jak w resorcie, znacznie taniej, pieniądze idą do ludzi lokalnych, co jest mega, mega ważne, a nie do wielkich koncernów typu Hilton, Sheraton, Ibis, itp. itd. Ale jest jedna rzecz, musisz przestrzegać wszystkich zasad muzułmańskich, czyli nie możesz pić alkoholu, nie możesz latać w bikini po plaży, musisz być przysłonięty, co w sumie nie jest taką złą sprawą, jak jesteś w kraju równikowym, gdzie słońce napierdziela, UV ekstremalny. Tu małe sprostowanie. Na wyspach lokalnych, tam gdzie są guest house'y, można chodzić w bikini, czyli w kostiumach, ale na specjalnych plażach wydzielonych dla turystów, a poza tymi plażami trzeba zakrywać ramiona, nogi i tak dalej. Nawet panowie nie mogą być bez koszulki. Tak. Natomiast resorty to jest prawdziwe państwo w państwie. Tak jak na całych Malediwach jest zakaz, w ogóle alkohol nie istnieje, tak w resortach można pić na umór. Oni normalnie, legalnie tam alkohol sprowadzają. No i oczywiście, ponieważ resort zwykle to się składa cała wyspa jest prywatna, no to cała ta wyspa jest plażą bikini, można latać w kostiumach. No i pić alkohol. Ale jeśli porównamy, że trzeba za to zapłacić na przykład od $1000 do nie wiadomo ilu, do 15 000 nawet dolarów za jeden dzień, a guest house'y, te co my sprawdzaliśmy, są od $40 za podwójny pokój. Co prawda ruderę, ale wszystko jedno. Ruderę. Nie no, masz klimatyzację, jest wszystko okej. $40, także no... I dzięki temu nie ma pijanych, krzyczących turystów, co myślę wielu osobom to też by się bardzo spodobało. Co jest jeszcze bardziej ciekawe, to kiedy pojawiły się te guest house'y, no to pojawiła się konkurencja na rynku. W związku z tym ludzie zaczęli troszeczkę odpływać do resortów. Co zrobiły resorty? Podkręciły jeszcze bardziej ceny i poziom luksusu. Podobno pozapraszały różne sławne osoby, influencerów do siebie, żeby jeszcze bardziej podkręcić ten wizerunek taki bardzo, bardzo luksusowych, elitarnych wyjazdów, jakie są właśnie na Malediwy proponowane. My nawet słyszeliśmy, słuchajcie, że jest tak, że jeżeli sprzedaje jakieś biuro turystyczne wyjazd do resortu, to dostaje od tego prowizję oczywiście. Więc tak naprawdę oni naprawdę starają się jak mogą Cię do siebie przyciągać. No i udaje im się to i pewnie, nie wiem, my teraz jak jesteśmy, to niedaleko nas jest kto? Sabalenko? A, Sabalenka, tak? Sabalenka. W radiu, że Sabalenka tutaj odpoczywa. Na Malediwach, tak. Słuchajcie, poznaliśmy chłopaka, który robił nagłośnienie na imprezie sylwestrowej Madonny. Inny pracował w resorcie, jak odwiedzał go Federer, także tu generalnie wszyscy Malediwczycy ocierają się o jakieś takie top sławy światowe, które przyjeżdżają tutaj się schować. No i tu właśnie jest ciekawostka, że oni płacą ogromne pieniądze ci bogacze płacą ogromne pieniądze za prywatność i jest taka fama, że resorty bardzo, bardzo nie lubią żeglarzy, nie lubią jak jachty im stają na widoku, ludzie przypływają dingosami na brzeg, bo
no bo nie po to ich klienci płacą tysiące dolarów, żeby sobie w spokoju wypocząć, żeby jacyś żeglarze się na nich gapili. Dokładnie. Więc też jest taka zasada, że oni płacą te sławne osobistości grube pieniądze za to, żeby mieć po prostu prywatność i też pracownicy są tam pouczani, że goście to goście i nie należy ich zaczepiać. Tak jak my byśmy zaczepili, gdybyśmy widzieli Madonnę. Ja bym biegła do Madonny. Ja też bym biegł. O, i krzyczał. Ale za te pieniądze, co niektóre sławy płacą, żeby być w tych resortach, słuchajcie, to by mogli sobie kupić swój jacht i tak jak Ola, mamy tutaj prywatną wyspę zupełnie za darmo. Tylko kupić jacht i przypłynąć. Cześć! Są jacyś mieszkańcy. Chyba mówią, że nie powinniśmy wchodzić. Cześć! Pokażesz się? Może to ci stróże. Widzę jego cień, chyba troszeczkę się ruszył. Tam jest chyba jakiś zbiornik na wodę? Tak trochę widać. To tu myślę, że tutaj dochodzimy do pomieszczeń takich socjalnych jakichś. Albo tańsze pokoje. To było z drona fajnie widać. To jest chyba największy budynek. Aha, to chyba można do niego spróbować dojść. No pewnie, wchodzimy. Tak, tutaj przyznam się szczerze, że całkiem niefajnie pachnie. Czym? Brudem. O, i rosną noni. Superfood. W Polsce płacimy za to grubą kasę. Bardzo, bardzo zdrowe i bardzo ohydne w smaku. Trochę słuchajcie echo, ale jak w takich miejscach jesteśmy, to ja nie czuję się zbyt komfortowo i fajnie, więc choć tam przejdziemy kawałek, zobaczymy, może na schodkach wejdziemy do góry i Stairways to Heaven. tak, jakoś tak. To chyba jest beton? Tak, tu jest beton, więc to nie powinno się zapaść. Aha. Ojej. Wolę patrzeć na noni. O, są dojrzałe, więc święcące. Zażądamy zwrotu pieniędzy za ten resort. Tak. Nie spełnia naszych oczekiwań. Nie dość, że nikt nas nie odebrał przy fery i nie zaprowadził do pokoju, to jeszcze musimy tu błądzić To sami. jeszcze śmierdzi śmierdzi. sikami w stołówce. Okej. Nie. Chyba będziemy musieli napisać jakąś skargę. Chyba obsługa tego resortu zmarła. I nikt ich nigdy nie odnalazł. No. Bu. Jesteśmy teraz w środku wyspy, więc mi się wydaje, że to, co tutaj widzimy, to były magazyny i urządzenia, pokoje socjalne dla pracowników, bo w takim każdym resorcie to jest kilkaset osób obsługi. No i pewnie, ponieważ nigdy tego nie skończono, w jednym z pokoi chyba był magazyn
tutaj na różne skrzyneczki elektryczne, te wszystkie niebieskie góry, co tutaj leżą, do instalacji elektrycznej, tam jakieś rurki, kolanka, to wszystko do elektryki, czyli jeszcze się nawet tutaj za elektrykę nie zabrali. Ale szczerze to Wam powiem, że jak patrzę na te ściany, na ten karton gips obłożony dookoła tych takich pustych jak na jajka, to nie wygląda to na jakość resortu, gdzie płaci się $2000 za noc. Tak, dlatego jest pewnie też w takim stanie. Zwykle jak firmy porzucały takie resortowe projekty, to po prostu zostawiali wszystko tak jak było. Po prostu widzimy tutaj jakieś leżą rury, części, oglądaliśmy filmiki i zdjęcia z innych porzuconych resortów, to tam nawet były już kable w ścianach, wszystko. Tu to wszystko jest w takim złym stanie, ponieważ ten projekt został porzucony 20 lat temu, więc po prostu już natura to wszystko przejęła i został tylko beton. Można by się zastanawiać, dlaczego nikt tego resortu nie kupi za jakieś grosze i po prostu nie wyremontuje. Ale koszt usunięcia tych wszystkich śmieci, bo to wszystko trzeba totalnie wyburzyć, wywieźć, jest na pewno taki, że bardziej się opłaca wziąć nową, świeżutką wyspę, na której nic nie ma i zbudować po prostu resort od zera. I jeszcze dodatkową sprawą jest to, że bardzo często tak naprawdę prawa własności są tak zagmatwane, że nie wiadomo, do kogo wyspa należy, kto zbankrutował, kto kiedy ją przekazał, więc ogarnięcie tego wymagałoby znacznie więcej kasy niż po prostu wybudowanie na nowej wyspie, których przecież jeszcze niby jest tutaj setki nowego. Ale zastanawia nas, dlaczego nic z tymi śmieciami rząd nie robi, no bo to jest już 30 wysp po prostu jest zawalonych gruzem. Nasz resort z jednego się wywiązał. Mamy bar z widokiem na zachód słońca. Za nami są bungalowy. Za nami mamy bungalowy, a my Tylko trzeba troszeczkę wyobraźni włączyć. w najpiękniejszym jesteśmy barze na całej wyspie. Tak, najpiękniejszy bar na całej wyspie. Naszej wyspie. Tak, i tak kończy się nasza przygoda z naszym prywatnym resortem. Na nasze możliwości. Zdrówko, kochanie. Zdrówko. A tak poważnie, to myślę, że fajnie by było kiedyś spędzić może noc, dwie w takim luksusowym resorcie, żeby w ogóle po prostu tego doświadczyć. Ale naprawdę nasze doświadczenie z wyspy lokalnej, z Adu, i gościnność, i otwarte serce, i taka przyjacielskość, z jaką nas tam przywitano i przyjęto i w ogóle zaopiekowano się z nami, jest bezcenna. Myślę, że nawet w najlepszym luksusowym resorcie świata po prostu taka oryginalna, taka prawdziwa, ludzka życzliwość jest nie do przebicia. No a poza tym, jak sobie żeglujemy po świecie, to takie widoki resortowe to mamy na co dzień z naszego tarasu zwanego kokpitem. Zwanego z kokpitem, dokładnie, i dania mamy równie wykwintne. Co prawda w 99% musimy sobie je robić sami, ale naprawdę myślę, że mamy fajne życie.
Także za życie cruiserów. Za życie takie, jakby się chciało. Dziękujemy za Twoją uwagę i czas. W kolejnym odcinku zabierzemy Cię na nasz ulubiony atol Malediwów. A jeśli ta historia Ci się spodobała, to oczywiście napisz nam o tym w komentarzu, polub odcinek i pamiętaj subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I może rozważysz zostanie naszym patronem lub inną formę wsparcia? A szukaj nas w sieci jako Sailing Crystal pod żaglami przez świat. Do zobaczenia wkrótce!